wentylatorek typu Zephyr 3 z łódzkich zakładów radiowych i jest rok produkcji 1961. Praktycznie nie obraca się wirnik silnika, jest zablokowany. Myślę, że jest to dosyć częsta przypadłość. To jest silniczek, może też wyświetlę to z boku, żeby było dobrze widać, typu 552A. No, myślę, że tutaj bardzo ładnie widoczne są wszystkie elementy tego wentylatorka, czyli podstawka. Tę część już zdjąłem. Tutaj wyjmuję wirnik. Już po wyczyszczeniu się to ładnie obraca. No, wydaje się, że jest szansa, że będzie ładnie ten silniczek działał. Tutaj idą przewody. Tutaj wkładamy tę część. Już się to ładnie trzyma. Przewody tutaj po obu stronach przechodzą. No i wydaje mi się, że wentylator mamy zmontowany. Jeszcze tylko to śmigiełko. Cześć, dzisiaj jest nadal dosyć ciepło na dworze, może już nie ponad 30 stopni, ale prawie 30 stopni i pomyślałem sobie, że jest to dobry czas, żeby kontynuować nasz cykl odcinków poświęconych wentylatorom, starym polskim wentylatorom. Poprzednio w jednym z niedawnych odcinków obejrzeliśmy sobie ten malutki, popularny kiedyś wentylatorek typu Z51B, wyprodukowany w 1973 roku, jeszcze wtedy w ówczesnej pomorskiej fabryce gazomierzy Predom Metrix, od 1975 roku pracującej czy działającej pod nazwą Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Metrix. W tym wentylatorku trzeba było wymienić urwany przewód. Przewód chyba taki jak oryginalny z bydgoskiej fabryki kabli. Możecie odcinek o tym wentylatorku obejrzeć, a pomyślałem sobie, że dzisiaj weźmiemy się za kolejny eksponat z kolekcji, za ten no, sporo starszy, bo pochodzący z 1961 roku wentylatorek typu Zephyr 3 z łódzkich zakładów radiowych, a obok mnie stoi jeszcze stary polski gramofon typu WG56, który też oglądaliśmy w jednym z niedawnych odcinków, ale wcale nie dlatego, że reperując te wentylatorki słucham sobie tutaj płyt, tylko dlatego, że w pewnym sensie ten wentylatorek i ten gramofon są dosyć bliskimi kuzynami. Wentylatorek Z51B na razie odstawiłem, nim już się zajmowaliśmy, a wyjaśnię tylko króciutko, dlaczego powiedziałem, że te dwa urządzenia, ten stary polski gramofon i ten stary polski wentylatorek są ze sobą spokrewnione, no bo po prostu obydwa pochodzą z tej samej fabryki, z łódzkich zakładów radiowych i to w dodatku obydwa pochodzą mniej więcej z tego samego czasu. Ten wentylatorek pochodzi z roku 1961, jak już chyba wspomniałem, a ten gramofon, tak jak oglądaliśmy to w poświęconym mu odcinku, pochodzi z roku 1962. Tutaj jeżeli zajrzymy pod talerz tego gramofonu, przepraszam, to możecie zobaczyć tabliczkę znamionową, którą też tutaj z boku wyświetlę. Łódzkie zakłady radiowe, z boku symbol T4, typ gramofonu i tutaj jest rok produkcji 1962. I jak odwrócimy ten wentylatorek, to również mamy bardzo ładną tabliczkę z symbolem T4, łódzkie zakłady radiowe, wentylator typ Zephyr 3, seria trzecia, tutaj jest numer tego wentylatorka i jest rok produkcji 1961. A skoro oglądamy już tabliczkę znamionową, to rzućmy sobie jeszcze okiem, co tutaj jest dalej napisane. Napięcie 220 V, częstotliwość sieci 50 Hz, moc tego wentylatorka 12 W i 3 metry sześcienne na minutę. Ten wentylatorek Z51B z 73 roku miał wydajność 5 metrów sześciennych na minutę, jeżeli dobrze pamiętam, i chyba silnik o tej samej mocy też 12 W. No i napis Made in Poland pod spodem, czyli mamy obydwa urządzenia z łódzkich zakładów radiowych, bardzo fajne, bardzo ciekawe i tak jak powiedziałem, mniej więcej z tego samego czasu. Gramofon z roku 1962, wentylatorek z roku 1961, nawet zobaczcie, wtyczki w obydwu tych urządzeniach są praktycznie identyczne, przewody
zasilające już nie, ale wtyczki tak. Także gramofon na razie też odstawię na bok. Chyba mam coś jeszcze z łódzkich zakładów radiowych. Na pewno jakieś wyłączniki, przełączniki czy z urządzeń. Coś jeszcze mam. Przyznaję, że nie jestem w tej chwili pewien. Pewnie tak, ale nie pamiętam. Poszukam. Jeżeli coś znajdę, to sobie to jeszcze później obejrzymy. Ale rzućmy na razie okiem, co jest do zrobienia przy tym wentylatorku Zephyr 3. Nawiasem mówiąc, zobaczymy sobie niedługo w jakimś odcinku, jak ten gramofon będzie działał z tym starym radioodbiornikiem Junior, mniej więcej z połowy lat, czy z drugiej połowy lat 70. Mam go od niedawna, jeszcze nie testowałem, jak współpracuje z gramofonami i na razie oglądaliśmy tylko pracę tego gramofonu z radiem Jovita. Ok, ale radiem Junior i tym gramofonem zajmiemy się później. Na razie wracam tutaj do naszego wentylatorka i chciałem wam tylko powiedzieć, że ten wentylatorek niestety w tej chwili nie funkcjonuje. Tutaj może zdejmę to śmigiełko. Praktycznie nie obraca się wirnik silnika, jest zablokowany. Myślę, że jest to dosyć częsta przypadłość tego typu silników. Trzeba będzie wyczyścić i naoliwić, nasmarować tutaj łożyska w tym silniczku i mam nadzieję, że wtedy uda się go uruchomić. To śmigiełko na razie odkładam. Sprawdzam sobie, w jakim stanie jest przewód zasilający. Wydaje mi się, że cały wentylator w ogóle jest w bardzo ładnym stanie. Nie jest popękana. Zobaczcie, nigdzie ta obudowa troszkę będzie wymagał wyczyszczenia. Tabliczkę znamionową już sobie obejrzeliśmy. Jest bardzo ładna. Tutaj wyłącznik. Tutaj na obudowie z tyłu jeszcze malutkie logo T4, czyli logo łódzkich zakładów radiowych. Przyznaję, że ja tego typu wentylatorków jeszcze nigdy nie demontowałem. Tak się teraz zastanawiam. Musimy odkręcić tutaj dwie śruby. Tutaj ewentualnie, żeby dostać się do tego wyłącznika, odkręcimy też śrubkę. Skoro już ten wentylator oglądamy, to zdemontujmy go po prostu w całości, żeby zobaczyć, jak jest zbudowany. Może nawet zacznę tutaj od tej podstawki. O, tutaj podstaweczkę odkładam i tak naprawdę mamy tutaj tylko wyłącznik. Ja postaram się wyświetlić z boku jego powiększenie, także logo T4 łódzkie zakłady radiowe, zresztą w kilku innych urządzeniach, między innymi w takim termowentylatorze z fabryki Famet 1 widzieliśmy też te wyłączniki z łódzkich zakładów radiowych, 250 V, 1,5 ampera. No i tutaj przewody są, tu jest ten brązowy przewód zasilający i tutaj idą dwa przewody, tędy już wchodzą do silnika wentylatorka. Na razie tej pokrywki nie zakładam, później ją przykręcimy. No i teraz chciałbym, sprawdzimy sobie zaraz oczywiście też działanie tego wyłącznika. Chciałbym otworzyć tę część wentylatorka, która odpowiada za, w której znajduje się silnik, tylko teraz tak się zastanawiam, czy ja przypadkiem jednak nie muszę tutaj, żeby ją otworzyć, chyba jednak będę musiał też wyjąć cały ten element z podstawki, bo po prostu inaczej się tutaj do silnika nie dostanę. Czyli tak. Tutaj muszę wysunąć tę blokadę. Tutaj jest taka duża podkładka ze sprężyną, która dociska ten wentylatorek. Tutaj jeszcze jest taka metalowa stopka, która porusza się po takich karbowanych, po takich wypustkach w tej obudowie i w ten sposób dzięki temu można ten wentylatorek, czy tę górną część wentylatorka w dowolnej pozycji zablokować. A ta sprężyna i ta podkładka wszystko to ładnie dociskają. Dobra, myślę, że teraz już nie muszę tutaj tych przewodów rozłączać. Teraz już będę w stanie rozłożyć tę część wentylatora na dwie połówki, tylko muszę odkręcić tutaj jeszcze z dwóch stron te śrubki. Ja je sobie tutaj od razu odkładam, tu i jeszcze tutaj. No i co? O, i zdejmujemy tutaj tę przednią część obudowy wentylatora. Może ją na razie tutaj położę.
I mamy cały dosyć mocno zabrudzony z jakimiś takimi farfoclami kurzu silniczek, który się tutaj w środku znajduje. To jest silniczek, może też wyświetlę to z boku, żeby było dobrze widać, typu 552A, 220 V 0,12 A albo 110 V 0,24 A zasilanie tego silniczka. Silniczek zwartobiegunowy z pomocniczym uzwojeniem zwartym. Wyjmijmy go z obudowy, to też pójdzie wszystko do czyszczenia. Aha, tutaj jest jeszcze ten element, w który wkręcane są śrubki po obu stronach. No i tak, i ten wirnik zupełnie stoi. Trzeba go będzie wyjąć z tego wirniczka, przeczyścić. O, teraz go dopiero troszeczkę ruszyłem. No myślę, że jest to kwestia tego, że on tutaj zupełnie zabrudzony już jest i te łożyska są nienasmarowane. Popatrzmy sobie jeszcze tutaj na właściwości tego silnika. 2500 obrotów na minutę. To jest chyba rodzaj tego drutu nawojowego, którym ten silniczek jest nawinięty. 2 razy 1850 DNT o średnicy 0,20. To jest jeszcze znaczek kontroli technicznej i jest tutaj też logo T4, czyli zakładam, że te silniczki też były produkowane w łódzkich zakładach radiowych. Ja wyświetlę tutaj z boku jeszcze zdjęcie silniczka, który wyjęliśmy z tego gramofonu, również z łódzkich zakładów radiowych z 1962 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to był silniczek typu 602A. Tutaj mamy typ 552A. No, myślę, że tutaj bardzo ładnie widoczne są wszystkie elementy tego wentylatorka, czyli podstawka, tutaj obudowa, elementy mocowania. No i tutaj całe ta dolna część wentylatorka z wyłącznikiem i oczywiście nasz silniczek typu 552A. I śmigiełko i przewód zasilający. A ja wezmę się teraz za wyczyszczenie troszkę tego silniczka i zaraz go rozkręcimy, wyjmiemy z niego wirnik. No i tutaj muszę przytrzymać nakrętki z drugiej strony. Podkładka. Tak samo zrobimy tutaj. Przytrzymam. O, już się śruba wykręca. Nakrętka, podkładka i śruba. Troszeczkę tu podważę. Ostrożnie, bo już nie pamiętam, ale w wielu typach tych silniczków tutaj na dole, pomiędzy wirnikiem a tym łożyskiem, znajduje się taka maleńka kulka, która no, po prostu chodzi o to, żeby jej nie zgubić. Tę część już zdjąłem. Tutaj wyjmuję wirnik. Tutaj on bardzo ciasno siedzi w tym łożysku. O, już go zdjąłem. Nie, tutaj ta kulka jest, już nie wiem, albo jest to tylko taka w cudzysłowie wypustka na tym wirniku, albo ona jest tutaj w środek wmontowana, ale czasami może to łatwo wypaść. Wydaje mi się, że ten smar tutaj jest już bardzo gęsty i praktycznie jak jakaś żelatyna. Zaraz to wyczyścimy
i ponownie zmontujemy i mam nadzieję, że będzie się to już ładnie obracało. Wyczyszczę to najpierw z tego starego smaru i tłuszczu. Mam wrażenie, że już jest sporo lepiej. O. Już po wyczyszczeniu się to ładnie obraca. No i zmontujmy teraz silniczek ponownie. No, zobaczcie, całkiem ładnie się kręci. Zakładam jeszcze tę część. I możemy skręcić całość. Podkładka. Dobra, zaraz to mocniej dokręcę. Śruba. Podkładka, nakrętka. Tak. Tak. I teraz sobie przytrzymam tutaj. Mocno dokręcam. A tutaj nawiasem mówiąc, teraz dopiero zauważyłem, też z boku jest ładne logo T4 łódzkich zakładów radiowych. Przytrzymam też tutaj. I dokręcam śrubę, jest to chyba mocno zmontowane, a wirniczek się całkiem ładnie obraca. No zobaczymy, czy będzie to działało po podłączeniu do prądu. Wytrę tutaj tylko resztki tej oliwy. No, wydaje się, że jest szansa, że będzie ładnie ten silniczek działał. Szczerze mówiąc, to nawet chętnie zrobiłbym od razu test tego silniczka. Nie wiem, czy on jest w tej chwili włączony, czy wyłączony. Zaraz zobaczymy. Podłączę wentylatorek do zasilania. Chyba jest teraz wyłączony. O, włączyłem i się obraca. Tylko że tego zupełnie nie widać. Momencik, założę to śmigiełko. O, myślę, że teraz będzie to wyraźniejsze. Podłączam do zasilania i włączam. Podłożę mu jeszcze, przepraszam, podłożę mu jeszcze taką gumową podkładkę, to nie będzie tak stukał o blat. Całkiem fajnie pracuje. Ok, wyłączam. A przy okazji sprawdziliśmy, że wyłącznik jest sprawny. Miałem to zrobić miernikiem, ale mamy zrobiony test w praktyce. Bardzo fajnie, no to myślę, że możemy teraz pędzelkiem wyczyścić jeszcze te obydwa elementy obudowy, bo one są w środku dosyć mocno zakurzone i zmontujemy zaraz to wszystko do kupy. Ok, no to co? Tutaj troszeczkę tę podstawkę przeczyszczę, aczkolwiek tutaj akurat jest dosyć czysto.
No, trzeba to będzie ładnie ułożyć podczas ponownego montażu. Zaraz to zrobimy. To jest już czyste, ale najwięcej czyszczenia wymaga tutaj ta część obudowy wentylatorka. Na szczęście jest to tylko okurzone. O, i tutaj. Nawiasem mówiąc, tak teraz patrzę, że te dwie połóweczki są chyba praktycznie identyczne. Wszystko jedno, z której strony to śmigiełko wystaje. Nie widzę tutaj żadnej różnicy. Jeszcze zaraz odrobinę z zewnątrz je wyczyszczę. Śmigiełko na razie muszę zdjąć. Będzie potrzebne zdjęte do montażu. Czyli tak, jeżeli wszystko jedno, który jest przód, a który tył, bo chyba dokładnie tak jest, to ja tutaj wkładam już silniczek. Tutaj przeprowadzam przewody. Tutaj muszę włożyć to mocowanie i prawdę mówiąc, to mogę już tutaj z jednej strony wkręcić w niego tę malutką śrubkę. Ta śrubka weszła bardzo ładnie. Jeszcze raz, tutaj idą przewody. Tutaj wkładamy tę część i przykręcamy drugą śrubkę. O, i ta wchodzi bardzo ładnie. Tu jest mocno, tu wychodzą przewody. To się obraca. O, tutaj jeszcze trzeba to wyczyścić. Dobra, włóżmy to w ten sposób i zróbmy tutaj mocowanie tego. O, tutaj to już mamy zamontowane. Tutaj idzie sprężynka, podkładka, no i teraz, czy to się nie przewróci, teraz trzeba zamontować tą blokadkę, tylko muszę ją troszkę naprostować. O, teraz jest to równiutko. Sprężynka. No, podkładka i wtykamy tutaj blokadę. Aha, tutaj uwaga na te przewody, żeby nie wpuścić blokady i nie uszkodzić przewodu. Najlepiej niech ona idzie środkiem. A tutaj docisnę i o, jest. I patrzę, czy tu przewodów nie uszkodziłem. Nie. Rozginam. O, już się to ładnie trzyma. Przewody tutaj po obu stronach przechodzą. I możemy je tutaj bokiem przepuścić. A sam wentylator, można tutaj jego pochylenie regulować. O, tutaj fajnie widać działanie tej blokadki, która blokuje tę górną część wentylatora w odpowiednim pochyleniu czy położeniu. Dobra, to tak naprawdę to, co nam jeszcze pozostało, to nałożyć tutaj podkładeczkę, tylko ona też jest trochę od środka okurzona. Nakładam tu podkładkę i przykręcam tę śrubkę znajdującą się tutaj centralnie. No i
wydaje mi się, że wentylator mamy zmontowany. Jeszcze tylko to śmigiełko, ale zanim je założę, też je troszkę jeszcze wytrę. Dobra, myślę, że to wystarczy. I możemy śmigiełko tutaj nałożyć. Jeszcze ostatni szlif obudowy wentylatorka. Wytrę też przewód i wtyczkę. O, tutaj przy tym przewodzie jeszcze troszeczkę poczyściłem, ale no, naprawdę mam wrażenie, że odzyskało to wszystko dawny kolor. Popatrzyłem sobie tutaj jeszcze szybko w starej literaturze, w książce Górczyńskiego i Trusza Domowe urządzenia radioelektryczne z 1961 roku. Akurat wentylatorów chyba nie ma w ogóle, ale w książce Jerzego Małaszuka Elektryczne urządzenia domowe, w książce, którą już tutaj wiele razy na kanale oglądaliśmy, jest tutaj rozdział o wentylatorach. Nawet kiedyś już go też sobie fragmenty tego wentylatora czytaliśmy i wydaje mi się, że tutaj w tabelce nawet jest wymieniony model Zephyr 3, Zephyr 4, tutaj są jeszcze inne Zephyry, są wentylatorki TL5 z NRD, WE1 z radzieckiej, akurat ten radziecki jest chyba też tutaj na poprzedniej stronie narysowany, takiego jeszcze nie mam, ale są to bardzo fajne wentylatory. No jest tutaj też trochę o naprawie wentylatorów, różnych uszkodzeń, typowych uszkodzeń wentylatorków stołowych. Ale dokładnie o tym modelu w zasadzie więcej w literaturze nie znalazłem. Fajnie byłoby kiedyś znaleźć jakieś opakowanie, a może i oryginalną instrukcję obsługi do takiego wentylatorka Zephyr 3 z początku lat 60. Przypominam jeszcze z łódzkich zakładów radiowych. No a skoro wentylatorek mamy zmontowany, to zróbmy jeszcze jego próbę. Mam go już podłączonego do zasilania i włączę wentylator. Wydaje mi się, że ten wentylator naprawdę bardzo przyzwoicie działa. Może faktycznie troszeczkę słabiej dmucha niż ten Z51B, który oglądaliśmy, ale jak go sobie tutaj na biurku postawiłem, to na stole postawiłem i skierowałem w moją stronę, to bardzo przyjemnie się w tym strumieniu powietrza siedzi. On nawet za bardzo nie przeszkadza. Można by spokojnie przy takim pracującym wentylatorku sobie tutaj w warsztacie pracować, czy gdzieś przy biurku wykonując jakieś inne prace. Także ja jestem bardzo zadowolony. Udało nam się, myślę, fajnie, łatwo ten wentylatorek zreperować. Taka dosyć typowa, w cudzysłowie, usterka polegająca po prostu na tym, że wysechł tutaj smar w tych łożyskach, w tych panewkach. Trzeba było wyczyścić ten stary smar, naoliwić czy nasmarować, wyczyścić to wszystko i bardzo ładnie już ten wirnik się obraca. Sam wentylator też jest w bardzo ładnym stanie. Wyłączę. I po wyczyszczeniu wygląda ładniej niż na początku, kiedy zaczynaliśmy się nim zajmować. Jak te upały jeszcze potrwają, to zajmę się kolejnymi wentylatorami. Jeszcze mam ich dosyć sporo do naprawienia, czy do przejrzenia, czy do przetestowania. Ale cieszę się, że kolejny wentylator wraca na półkę jako sprawne urządzenie i od czasu do czasu będzie mógł być wykorzystywany, czy tutaj w warsztacie, czy w ogóle w domu. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie z tym wentylatorkiem Zephyr 3 z 1961 roku z łódzkich zakładów radiowych. No a już niedługo w jakimś następnym odcinku bierzemy się za kolejne stare urządzenia. Cześć i do zobaczenia.